Znaczy nie zdawałem sobie sprawy, że jest to taki trend, że coraz więcej osób tak robi. Ja tak robiłem praktycznie zawsze, bo tak żyłem między miastem a wsią od dziecka. Dzięki rodzicom, bo przyjeżdżaliśmy właśnie na wieś. Od piątków praktycznie do niedzieli spędzaliśmy czas na wsi. No i przynajmniej tam 2 tygodnie do miesiąca wakacji też na wsi. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. A przed tym spotkaniem nie miałem pojęcia, że jest coś takiego jak wielodomowość albo wielolokalowość lub wielomiejscowość. Przez ileś lat byłem w sytuacji takiej, że miałem dom na wsi i mieszkałem też w mieście. Zimę spędzałem w mieście, a lato na wsi i raczej nie łączyłem tego z jakimkolwiek pojęciem. Tak, spotkałam się już z takim określeniem. Nie wiedziałem, ale nie przywiązywałem do sytuacji wagi. Ciągle myślę, że to tymczasowa sytuacja tylko. Znam osoby, które by chciały. Coraz więcej osób takich znam. Tak, znam kilka osób, które są w podobnej sytuacji. Nie wiem, nie znam takich osób podobnych jak ja, które by spędzały czas w mieście i czas na wsi. Może jedną. Tak, znam kilka takich osób. Tak, mój przyjaciel jest w podobnej sytuacji. Natomiast teraz pracuję w Zalesiu Piasecznie. Tam często jestem, bo tam prowadzę jakieś inwestycje związane z budowami, z projektowaniem. Natomiast mieszkam w Warszawie, a tutaj jak tylko mogę bywam. Mieszkam w gminie w Moszczenicy i we wsi Łazy. W pierwszej mieszka około 12 000 osób, w drugiej jest około 30 gospodarstw. Obecnie mieszkam w jednym miejscu, na wsi, ale jak będzie sposobność, to też zamieszkam z powrotem w mieście. Mieszkam w Warszawie i w Miastkowie Kościelnym. To jest taka wieś, w której mieszka dzisiaj 120 mieszkańców. Ja mieszkam w dwóch miejscowościach, w małym mieście Giełczyn i w małej wsi Bronowo. No tam mieszka 400 osób. Mieszkam w mieszkaniu własnym. W Moszczenicy mieszkam w domu rodzinnym, a w Łazach mieszkam w przyczepie kempingowej. Mieszkam we własnym domu, a mam też mieszkanie w mieście. W Warszawie mieszkam w wynajmowanym mieszkaniu, na wsi mieszkam w domu rodzinnym. W obu miejscach mieszkam we własnych domach. Dojeżdżam na 2 dni i wracam. Załatwiam sprawy projektowe i wracam. Pracuję w Moszczenicy, ale każdą wolną chwilę, weekendy i urlop to spędzam na wsi. Teraz przebywam przede wszystkim w domu na wsi i to już od 2 lat tak jest, ale ta sytuacja oczywiście się może zmienić. W Warszawie pracuję w tygodniu, a w domu rodzinnym spędzam każdy weekend, każdą wolną chwilę, każdy urlop. Czas w dwóch różnych miejscach zamieszkania rozdzielę według harmonogramu mniej więcej po połowie. Pół tygodnia spędzam na wsi, pół tygodnia spędzam w mieście. Czas wolny to preferuję spędzać na wsi. Samochód główny. Znaczy nie, no generalnie samochód. Korzystam ze swojego samochodu. Jeżdżę przede wszystkim samochodem, bo to jest najbardziej wygodny środek transportu. Korzystam z komunikacji autobusowej, bo połączenie między Warszawą a moją rodzinną wsią jest bardzo dobre. Ze względu na fakt, że obie miejscowości są odległe od siebie o 30 km i dlatego, że dostarczam wyhodowane warzywa, a do miasta korzystam z samochodu, aczkolwiek nie jest to ani ekonomiczne, ani ekologiczne. Często korzystam również z roweru elektrycznego. Zawsze tak funkcjonowało. 5 lat temu kupiłem opuszczone gospodarstwo, chcę tam wybudować dom i zamieszkać na stałe. Mniej więcej 10 lat tak funkcjonuje, z tym, że ostatnie 2 lata już mieszkam w jednym miejscu. Taka sytuacja trwa od początku podjęcia studiów w 2011 roku. Zamieszkałam wtedy w Warszawie, ponieważ w mojej miejscowości nie było szansy na dobrą, dobrze płatną i satysfakcjonującą mnie pracę. Ja funkcjonuję tak od 2 lat, dom na wsi dopiero urządzam, będzie to moje stałe miejsce zamieszkania, no bo planuję przeprowadzkę na stałe na wieś. Znaczy mam nadzieję, że się chyba tutaj wsiąknę i
chyba, no zobaczymy. Mam nadzieję, że za 10 lat będę już mieszkał w swoim własnym domu i pracował w swoim gospodarstwie. Nie mam pojęcia, co będzie za 5 lat. Jest to pytanie, na które chyba nikt nie zna odpowiedzi, na które nikt nie zna odpowiedzi. Najprawdopodobniej tak będę dalej funkcjonować w ciągu najbliższych 5 lat. Za 5 lat planuję się przeprowadzić na wieś na stałe. No to daje mi power, to znaczy jak miałem trudne okresy takie projektowe w pracy, jak robiłem na przykład szkołę i było bardzo mało czasu, no bo to wtedy na września musieliśmy mieć wszystkie pozwolenia, tych papierów są miliony, to wszyscy wiedzieli, że ja wtedy weekend, sobota, niedziela to jestem tutaj, do mnie się nie dzwoni, bo ja ładuję akumulatory. Uważam, że taki styl życia zabiera mi zbyt dużo czasu, który mógłbym poświęcić na budowanie własnego gospodarstwa. Myślę, że jednak lepiej jest, kiedy człowiek ma jedno miejsce zamieszkania, chyba że jest singlem, a nie ma pracy stałej, tylko jest freelancerem, to faktycznie wtedy może się przenosić z miejsca na miejsce. Uważam, że na ten moment ten styl życia jest dla mnie bardzo korzystny. Uważam, że taki styl życia nie jest korzystny, ponieważ przemieszczanie się pomiędzy dwoma miejscami zamieszkania zajmuje dodatkowy czas, który można spożytkować inaczej. Nie jest to ekologiczne i generuje dodatkowe koszty. No, spełnić by musiało się moje marzenie. No jak tylko zbuduję swój własny dom w Łazach, to zamieszkam w nim na stałe. Nie wiem, prawdę mówiąc, co by się musiało wydarzyć, żebym zamieszkał z powrotem tylko w jednym miejscu. Może gdybym wygrał na loterii i miał jakieś super mieszkanie albo super dom, to może wtedy. Musiałabym znaleźć stabilne źródło dochodów, pracę, która by mi odpowiadała, była dobrze płatna i w dodatku znajdowała się w okolicy najdalej 30 km od domu rodzinnego, w którym chciałabym docelowo zamieszkać. Musiałbym dysponować dodatkowymi środkami finansowymi, które pozwolą mi szybko ukończyć nową siedzibę na wsi. Tutaj na miejscu mam też takie osoby, które bardzo podobnie myślą. Spotykamy się i one jeszcze o tym nie wiedzą, ale ja je w coś fajnego wciągam. W tej chwili nie działam w żadnej organizacji, bo po prostu nie mam na to czasu. No ale w przyszłości chciałbym mieć wpływ na to, co dzieje się w mojej wsi. Nie, raczej nie działam na zasadzie wolontariatu w jakichś organizacjach. Nie działam w żadnych organizacjach, ponieważ łącząc pracę i życie w dwóch miejscach nie mam na to po prostu czasu. Nie działam w lokalnych organizacjach lub klubach, ponieważ nie poznałem takich możliwości, takowe tu nie funkcjonują. Bardziej zdecydowanie w tej chwili w Warszawie, dlatego że w zeszłym roku nawet stworzyliśmy taki ogród społecznościowy. No niestety znaczy to było finansowane przez IKEA, no i przy dużym centrum Wola Parku. No niestety to stanęło, bo czasy są jakie są i się nic nie dzieje, a plany były bardzo dalekosiężne. Łącznie ze stworzeniem ekobazaru, łącznie ze stworzeniem takiego, no tam jest taki pałacyk bardzo fajny, w którym to pałacyku miały się różne fajne rzeczy takie proekologiczne i prokulturalne odbywać. Myślę, że gdyby nawet gmina poinformowała o jakichś pustych lokalach, które są za jakieś niewielkie pieniądze, można by było fajne rzeczy robić. Na przykład tutaj na miejscu jest należąca do gminy, prawdopodobnie, tak mi się wydaje, ale muszę to sprawdzić, stara gminna gajasowska piekarnia. Można by było ją uruchomić, można by było fajne rzeczy robić, można by było zrobić przy samym pałacu sklep ekologiczny, gdyby tam są też takie przy starym zajeździe miejsca, więc można by było się pobawić w różne formy działania i zachęcić ludzi. Bardziej zaangażowany jestem w życie społeczne w Łazach. No, chciałbym tu być w gminie, w Ochotniczej Straży Pożarnej, no ale warunkiem jest stały pobyt w tym miejscu. No, moim zdaniem gmina powinna być bardziej zaangażowana w działania społeczne, mogłaby przedstawić ciekawe propozycje, najlepiej związane z przyrodą, pomocą bezpańskim zwierzętom, no, czy ludziom w trudnych sytuacjach. Bo jest wiele osób, które naprawdę potrzebują pomocy.
Czy jestem zaangażowany w życie społeczne? To tak trudno powiedzieć, ponieważ kiedy się mieszka w dwóch miejscach, to trudno jest zaangażować się w jednym i w drugim miejscu. Trudno jest podzielić czas. Te znajomości są trochę takie urwane. Jest to naprawdę trudne. Gmina co powinna zrobić? Tak, no tutaj gdzie mieszkam, to gmina może powinna przede wszystkim stronę internetową zmienić i bardziej kontaktować się z mieszkańcami. Tak żeby przepływ informacji był lepszy. Zdecydowanie bardziej zaangażowana jestem w życie społeczne na wsi, w której spędziłam dzieciństwo i bardzo lubię tu przebywać, a w Warszawie skupiam się głównie na pracy. W Warszawie to jest niemożliwe, bym zaangażowała się w jakieś działania społeczne, właśnie głównie z powodu braku czasu. Chciałabym kiedyś uczestniczyć lub być inicjatorem ruchu rolnictwa wspieranego społecznie lub innej organizacji, która zmienia system współpracy między rolnikiem a konsumentem. W obu miejscach tylko w niewielkim stopniu jestem zaangażowany w życie społeczne. No moim zdaniem gmina powinna wspierać i promować wszelkie oddolne inicjatywy lokalnych społeczności dążące do współpracy, tworzenia spółdzielni, kooperatyw i wszelkich innych działań dążących do uzyskania takiej samowystarczalności społeczności lokalnych. Jeden przykład to może być tworzenie lokalnych bazarków, wymiany towarów i usług między mieszkańcami. Zawsze tak sobie myślałem, że można by było tutaj tą wioskę całą przekształcić coś tam na styl ekologiczny, ściągnąć ludzi, którzy podobnie myślą. No, może się coś podobnego zadzieje. Na wsi ważny, szczególnie dla młodych ludzi, jest brak łatwego dostępu do różnego rodzaju zajęć sportowych czy artystycznych. Powinny powstawać tu place zabaw dla dzieci, parki rozgrywki dla młodzieży, na przykład siłownie na świeżym powietrzu czy jakiś stół do tenisa. Powinno się zachęcać ludzi do nauki gry na różnych instrumentach, organizować tego typu zajęcia, czy zajęcia tańca, jogi, malarstwa. Tych możliwości we wsi jest ciągle za mało. Myślę, że należałoby przede wszystkim poprawić transport lokalny, ponieważ bez samochodu tak naprawdę człowiek nie jest w stanie się poruszać po wsi, ze wsi do wsi, ze wsi do miasteczka, do powiatu. Zdecydowanie można by też podnieść jakość zaopatrzenia. Chodzi mi o produkty różne, ale takie lepsze. Uważam, że jakość życia na obszarach wiejskich można podnieść przede wszystkim wracając do budowania sieci wzajemnej pomocy i lokalnego wsparcia, na przykład przez barterową wymianę dóbr albo usług. Uważam, że powinny powstać programy rządowe, które wspierają nowatorskie pomysły na rozwój gospodarstw dla ludzi, którzy mają pasję i ideę, a nie tylko produkują byle jaką żywność. Takie programy, które wspierają produkcję zdrowej żywności, rolnictwo ekologiczne czy lokalne przetwórstwo. To bardzo ważne działania i na pewno one podniosłyby jakość życia na obszarach wiejskich. Moim zdaniem te obszary wiejskie mają większy potencjał do tworzenia wspólnot lokalnych. Aby jakość życia na tych obszarach była większa, no społeczności wiejskie powinny dążyć do tworzenia różnego rodzaju form współpracy lokalnej dla dobra wspólnego, jak i osiągnięcia większego stopnia samowystarczalności i niezależności, no co można podnieść, może to podnieść jakość życia wszystkich mieszkańców.